Cześć kochani, znów się witamy, jak zawsze zaczynam, znów się witamy, czyli Janusz Dąbrowski, gospodarz tego kanału. Przepraszam bardzo, że nie przedstawiam na początku mojego gościa, wielu z was już zna, no ale jako gospodarz to muszę akurat te obowiązki pełnić, więc teraz dopiero przedstawiam Anna Grabek. I teraz kochani, przepraszam bardzo, ale taka prozaiczna rzecz, po prostu zapomniałem wyłączyć telefon, więc wyciszyć, więc teraz to zrobię. Widzicie, wszystko idzie na luzie, spokojnie, pełny spontan, ale poważna rozmowa. Więc Ania Grabek. Zacznę od trzęsienia ziemi. Mechanik lotniczy. Mechanik Zgadza lotniczy, się. który zajmuje się jakimiś czary-mary, jakieś wiecie, ognie, błyski. Brakuje ci, Aniu, tylko sowy, mądrej sowy i czarnego kota przy tobie. Oczywiście żartuję. To a propos tych różnych opinii na temat takich ludzi jak Ania, czy ja, czy jacyś inni. Świat to nie jest tylko świat materialny, zamknięty w ciała, w betony, w cegły. Świat to jest zupełnie coś innego. Dzisiejsza mechanika, fizyka kwantowa to potwierdza. Duch, dusza, umysł, psychika, czyli triada Maxwella, ciało, psychika, umysł, duch i tak dalej. I Ania tym się właśnie zajmuje. Już nie będę cię ciągnął, Aniu, za język, jakie tam losy przeżywałaś i tak dalej, bo w pierwszym naszym wywiadzie opowiedziałaś bardzo dużo o sobie. Ania przeżyła wiele traum, ale te traumy akurat spowodowały, że stała się dzisiaj tym, kim jest, czyli pomaga wielu ludziom, i na ten temat chciałbym dzisiaj po prostu z tobą, Aniu, porozmawiać. Uzgodniliśmy, że zrobimy taki temat suwerenność, nasze pole działania, my i inni, co możemy dać, czego inni od nas żądają, a wcale nie musimy im tego dawać, jak bronić siebie, jak kochać siebie, jak stawiać bariery. No pasaran, nie przejdą. Brak mojej zgody na twoje działania, nie podoba mi się twoje działanie i tak dalej, jak być asertywnym i tak dalej. To tyle z mojej strony, kochani, zaczynamy naszą sesję. Aniu, powiedz mi, bo uzgodnialiśmy, jeszcze raz powtarzam ten temat, suwerenność i tak dalej, co chcesz w takim dużym skrócie przekazać, a później opowiesz, jak to robić, na przykład z twoimi, z tymi ludźmi, którym pomagasz. Dzień dobry, witam wszystkich widzów, Ciebie, Januszu. E, czym jest suwerenność? Suwerenność to jest bycie w swojej mocy. To jest stawianie granic w świecie materialnym, ale także tym samym stawiamy te granice w świecie 3D, Mhm. którego nie widzimy gołym okiem, a energie istnieją. Jesteśmy energią. Wokół nas krąży bardzo dużo energii. Są to dusze zmarłych, są to różne byty z innych wymiarów. Są to również nasze wersje inne, które mogą się i są zamanifestowane w innych wymiarach. Suwerenność jest bardzo ważna, bo gdy jesteśmy w swojej mocy, gdy potrafimy stawiać granice, chronimy tym samym swoją energię. Nie zapraszamy, nie jesteśmy jak otwarty bufet, jak all inclusive, Mhm. prawda? Mhm. Stawiamy granice przede Szwedzki wszystkim. stół, gdzie każdy przychodzi, zachowuje się, jeden przyjdzie w garniturku, drugi przyjdzie w kapciach, i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie, dlatego ja w swojej praktyce uczę, nie tylko oczyszczam tę energię, ale uczę też moich klientów, jak sami mogą o to zadbać, jak sami mogą się chronić przed taką niesłużącą energią, bo tak jak już wspomniałam w pierwszym wywiadzie, nie każdy, kto przychodzi do naszej przestrzeni, ma dobre intencje, chce być dla nas dobry, tak? Niektórzy mają dobre intencje podszyte, niekoniecznie dobrymi. Dlatego fajnie jest nauczyć się tego i wpuszczać ludzi do swojej przestrzeni przez filtr. Filtrować ich zachowania, filtrować ich intencje, jakie dla nas mają. Także to jest bardzo ważne.
To tyle, dobrze, ale bo każdy z nas ma w swoim życiu różne doświadczenie, że na przykład przychodzą ludzie, z którymi mamy od razu jakiś czuje się jakieś powiązania fajne, sympatyczne. Pierwszy raz ktoś się pojawił w naszym życiu i od razu tego faceta lubię, albo tą kobietę lubię, no jest rewelacyjnie, fajnie nam się rozmawia. Kilka dni temu akurat miałem też wywiad ze Sławkiem Sierackim. Sławku, pozdrawiam cię. Nie tylko jego to dotyczy oczywiście, ale to taki szczególny przykład z najbliższego czasu, że rozmawialiśmy po prostu tak na pciąg. Artur Deckert na przykład, ale i Mario Szama zdradzę tutaj tajemnicę, ale i również wy dziewczyny, z którymi miałem, po prostu fajnie się rozmawia. Czuje się to, a więc podobne przyciąga podobne, ale czasami zdarza się, bo ja miałem takie przypadki, ktoś pojawia się w mojej przestrzeni, nie znam gościa i mnie on irytuje. Po prostu nie wiem, o co chodzi, nic o nim nie wiem, nic złego mi nie zrobił, a już mam z góry jakiś rodzaj awersji. I też nieraz zastanawiałem się, dlaczego, czym. Nie powiedział do mnie ani jednego słowa, a ja, no, sympatycznie w duchu do niego nie jestem nastawiony przykładowo. A więc to, co powiedziałeś, są energie, jest coś, czego nie postrzegamy naszymi zmysłami. Oko, ucho, smak, węch, dotyk to jeszcze za mało. Jest coś więcej. Tak jak psy, koty, tak, potrafią wyczuwać. Ja nieraz wracam gdzieś z trasy i akurat kot, którego przysposobiłem, jeszcze jeden, już na mnie czekają przy bramie. Skąd one wiedzą? Podobnie psy. U mojej mamy było sporo psów. One zawsze wiedziały, sąsiedzi mówili, że jak już Helcia z Władziem wracają gdzieś tam z miasta, to już wcześniej chłopcy, czyli psy, dwa psy, już czekają przy bramie. Skąd one wiedzą, wyczuwają? Czy my jako ludzie zatraciliśmy ten dar wyczuwania? Właśnie. Jako ludzie my nie bierzemy tego pod uwagę sygnałów z ciała, bo dusza już wie i żołądek jest takim pierwszym tutaj jelitka Mhm. sygnałem, Brzuszny mózg, tak. który nam mówi o tym, czy ta osoba jest dla nas wspierająca, czy nie. I często jest tak, jest bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że jeżeli spotykamy jakąś osobę, którą widzimy pierwszy raz i mamy z nią super flow, no ogromne podobieństwo jest, że na poziomie duszy my się znamy i możemy być z jednej rodziny dusz. Mhm. Po prostu wylądowaliśmy w różnych środowiskach, w różnym miejscu, ale wedle planu duszy właśnie takie spotkanie miało nastać i ono się wydarzyło. Co do zwierząt, jest taka teoria, że zwierzęta wyczuwają energię swojego właściciela na 5 kilometrów. I jeżeli właściciel właśnie wychodzi i zaczyna wchodzić w to pole, zwierzę czuje, czeka. To są takie kulki miłości, prawda? Czy pieski, czy kotki, to nie jest przypadek, że zwierzę pojawia się też w naszej przestrzeni, w naszym życiu. Jest to dusza, towarzysz, która zgodziła się nas wspierać tutaj w ziemskim życiu. No koty wiadomo, mają piękną energię uzdrowienia, ich mruczenie, ich Mhm. samo mruczenie wytwarza wibracje. Ja teraz nie pamiętam ile to jest herców, ale jest zdecydowanie to uzdrawiająca moc. Psy trochę inaczej, bo koty widzą duszę, koty widzą energię. Psy trochę inaczej, one są bardziej uziemione, bardziej tutaj na poziomie tak jak my ziemskim w 3D, ale też mają ogromną energię uzdrowienia. Sama ta ich bezwarunkowa miłość, którą są, Mhm. jest ogromną energią uzdrowienia. Także wracając tutaj do tej naszej suwerenności, jeżeli my zaczniemy ze sobą pracować i rozpoznawać naszą suwerenność, zaczniemy rozpoznawać też innych energię, czuć ją, czy ona nam służy, czy nie, czy my chcemy iść na to spotkanie. I Mhm. właśnie tutaj dochodząc do spotkań, nasze wyższe ja daje nam sygnały codziennie.
i chroni nas przed tym, żebyśmy nie popełniali błędów, no od nas zależy, czy my tego wyższego ja słuchamy, Mhm. czy słuchamy swojego głosu intuicji. Jeżeli mamy umówione spotkanie i od rana nam ciało po prostu mówi, że nie, nigdzie nie idziesz, bo pojawiła się gorączka i inne różne, Mhm. wiadomo, tak, rzeczy mogą się przytrafić, a my nadal chcemy tam iść, no i pójdziemy, no to poniesiemy tego konsekwencje, bo bardzo ważne jest to, żebyśmy rozpoznawali swoją energię, żebyśmy nauczyli się tego i tym samym przestaniemy popełniać te same błędy, przestaniemy wchodzić 2 razy do tej samej rzeki, czyli w Tak. niespierające relacje. Pojawiają się często w życiu, a bo miałam na przykład taką i taką matkę, a później mój partner czy koleżanka mi to odzwierciedla. Czy Tak. miałam takiego Tak. ojca, a połowa moich znajomych jest dosłownie tak jak on. No bo Mhm. jest nieprzerobiona lekcja, nie Tak. rozpoznajesz energii, która wysysa z ciebie zasoby twoje, Mhm. brniesz w to dalej, Mhm. no otwierasz się dla tego. A ważne jest, żebyśmy przez filtr potrafili rozróżnić, co nam służy, co nam nie służy. Głos intuicji to jest głos wyższego ja, który się przejawia na tysiące różnych sposobów. Nasza intuicja mówi do nas cały czas, codziennie, tak samo jak nasi przewodnicy. Przewodnicy są to istoty, które zgodziły się, są to byty z innych wymiarów, istoty właśnie światła, które Mhm. zgodziły nam się towarzyszyć w naszym ziemskim życiu, które nas chronią, które nam przysyłają informacje. Mamy czasami tak, o wpadła mi do głowy jakaś myśl, no tak, to jest ta myśl. To Przypadek, jest myśl, przypadek, przypadek. to nie jest przypadek, nie ma przypadków, to jest myśl właśnie, która została nam szepnięta do ucha właśnie albo przez wyższe ja, albo przez naszych przewodników. Tak jest. I słuchajcie, myślę, że każdy z Was mógłby wskazać, albo już wie, albo ta nasza rozmowa chociażby może troszeczkę tak jakby otworzyć Wam szersze spojrzenie na to, o czym my mówimy, na to, co Was w życiu spotyka. Ja na przykład, był taki czas, że nie umiałem siebie bronić, tak byłem wychowywany zresztą. Mama i tata to byli moi bogowie. Z tatą miałem, z ojcem miałem bardzo nieciekawe, że tak powiem, układy. Alkoholizm, straszne rzeczy się działy i poczucie niskiej wartości. I jako młody chłopak, no nie byłem w stanie przerobić pewnych rzeczy. Te wszystkie doświadczenia, później bardzo trudne trzeba było przejść. Dzisiaj wiem, że to wszystko, ci ludzie, którzy się pojawiali, którzy dali nam popalić i to ostro, to byli nasi, nazywam to ciemni aniołowie, ciemni nauczyciele, którzy mieli spowodować to, żebyśmy dokonali w sobie przemiany, transformacji, taki rodzaj transferingu. Trzeba było się zmienić, trzeba zacząć było wstawać w swojej obronie niejednokrotnie. Nie było to łatwe, bo to byli nasi bliscy, przyjaciele, współpracowaliśmy. Oni bezczelnie na przykład nas wykorzystywali, naszą energię wysysali jak wampiry energetyczne. I pomału się uczyłem. I to, co Aniu mówisz, jeżeli nie przerobisz lekcji, to nie pójdziesz dalej, będziesz ciągle spotykał podobnych ludzi. Dziewczyna miała ojca alkoholika, najprawdopodobniej będzie miała męża alkoholika. Chyba że wcześniej przerobi lekcję. Dobrze, nie dało się żyć, wzięła rozwód, następny partner taki sam. A dlaczego? Bo ona tego nie przerobiła. Siła tego nie wie, gdzie postawić granice, Mhm. i takie osoby jak właśnie alkoholicy, partnerzy, narcyzi są Mhm. najlepszymi nauczycielami, bo oni nam właśnie pokazują, gdzie my nie mamy granic w ogóle, gdzie Tak, my się zatracamy totalnie dla drugiego człowieka, gdzie oddajemy siebie jak na tacy. Musimy pamiętać o tym, że my będziemy mieli siebie do końca życia.
Dzieci wyfruną z gniazda, można się rozwieść, można zmienić partnera, pracę, miejsce zamieszkania, a siebie mamy do końca życia. Dlatego to jest takie ważne budować ze sobą no, wspaniałą, pełną miłości relację, nauczyć się stawiać te granice, bo gdy nauczymy się to robić, wyjdziemy ze schematu, przestanie nam się powtarzać ciągle to samo, bo jeżeli lekcja jest nieodrobiona, ona Mhm, przyjdzie pod postacią innych osób. Ona mhm, przyjdzie pod postacią kobiety, mężczyzny, pani ze sklepu. No, mhm, opcji jest nieskończona ilość, dlatego uważność sprowadza nas również do suwerenności, bo jeżeli potrafimy zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na wszystko, co się dzieje z pozycji obserwatora, wyciszyć emocje, na chłodno, tak? mhm, Wtedy no, ten filtr nam pokazuje jak na dłoni, bo wbrew pozorom to wcale nie jest takie trudne. My jesteśmy nauczeni tego, że to jest trudne, że to jest czarna magia i nie dotykać i nie, to właśnie system nas skutecznie od tego oddalił, sprawił, żebyśmy przestali w siebie wierzyć, przestali siebie słuchać. Pełno zagłuszaczy, telewizja, telefony, to już w ogóle każdy ma telefon przyklejony do ręki i nawet jak prowadzisz swój biznes, to i tak jesteś w to wciągnięty, tak? mhm. Tak się teraz poruszamy w tym świecie, co nie oznacza, że energii nie ma. No istnieją wampiry energetyczne, istnieją osoby, które będą wchodzić i próbować nam Mhm. coś zabrać. Dlatego no, trzeba się skupić na sobie. Tym bardziej teraz dzieje się bardzo dużo rzeczy, których nie widzimy, których nie jesteśmy świadomi, a które mają ogromny wpływ na to, co się dzieje w, w świecie 3D, czyli tutaj w ludzkim. Także no, ja zachęcam każdego, żeby nawiązał ze sobą relacje i nauczył się, jak być suwerennym, jak dbać o tą energię. Takim podstawowym i numer jeden tipem takim w świecie duchowym jest tak zwana bańka ochronna. Czyli Mhm. za każdym razem, bo to nie trzeba chodzić tylko do niskowibracyjnych miejsc, czy spotykać się z osobami, mm, które mają problemy z alkoholem, narkotykami, czy są nisko też wibracyjne, bo wystarczy wyjść z domu. Dlatego ważne jest, żeby przed wyjściem z tego domu założyć na siebie taką bańkę ochronną, powiedzieć sobie w serduszku afirmację, że żadna z takich niskich wibracyjnych energii nie ma do mnie dostępu, nic nie może mnie skrzywdzić, jestem wypełniona miłością i światłem. Właśnie taką bańkę mydlaną, bańkę taką z białego albo ze złotego światła, Mhm. jak wychodzimy z domu. Natomiast jak wracamy do tego domu i wieczorem bierzemy sobie prysznic, wyobrazić sobie, że zmywamy po prostu z siebie wszystkie niesłużące nam energie. Zazdrość jest Tak, bardzo krzywdzącą energią, uderza w nas i gwałci nas energetycznie, jak no, nawet nienawiść nie robi takiego spustoszenia, jak robi zazdrość. zazdrość i jej odmiana Żyjemy zawiść. Bo wchodzę ci tu w słowo, zazdrość, zawiść, bo tak, może to być zazdrość taka jakby mało boląca. Kurczę, wiesz co, Ani, ale ja ci zazdroszczę tej twojej wiedzy, niesamowite. Ale to jest takie, e, co prawda też nie powinniśmy tego puszczać w ten sposób, ale jak ja ci zazdroszczę tej wiedzy, bo to też jest taki negatywik, natomiast to nie jest takie złośliwe, bo może być ja już teraz wiesz, żeby nie było nie, jak mówię, że ktoś ma coś, co ja bym chciała, to ja to bardzo przewartościowałam mhm, i tu jest też tak ode mnie dla Państwa. Jeżeli ktoś ma coś, czego byście chcieli mieć, pomyślcie sobie, że nie zazdrościcie, a ta osoba Wam pokazuje właśnie, że też możecie to mieć. tak, Bo dokładnie, tak. żyjemy w przestrzeni, gdzie wszystkiego wystarczy dla każdego.
Nie potrzeba walczyć, nie trzeba iść tam na noże, czy bo sąsiad ma tego Opla, czy on tylko ci pokazuje, co ty w swoim życiu możesz też osiągnąć. I jaką zdobyć wiedzę. My to wszystko mamy w sobie. I jesteśmy prowadzeni, i gdy tylko zapytamy i poprosimy, tak jak już wcześniej mówiliśmy, Mhm. proście, a będzie wam dane, będzie wam dane. Wszechświat zawsze odpowiada na każdą waszą prośbę na tak. Jeżeli ludzie cały czas marudzą i są w takiej energii niedostatku, że to go boli, tamto, to jest źle, ten sąsiad znowu coś tam ma lepszego, no dostaniesz tego jeszcze więcej. Dostaniesz Wiesz, tego bo jeszcze ciągle mi więcej. boli głowa. Kiedy to się Tak, skończy? To się chyba nigdy nie skończy. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. To się nigdy nie skończy. A tak, wiesz, dlatego bo ja bym trzeba. chciała mieć takiego fajnego męża, żeby nie pił. Tak bardzo bym chciała. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Będziesz coraz bardziej chciała. I on się nie pojawi, ten mężczyzna, tylko ty będziesz coraz bardziej chciała. Dlatego w Biblii jest wyraźnie powiedziane, że uważaj na każde słowo, na każdą intencję, na każdą myśl i tak dalej, i tak dalej. Trzeba myśleć. A tu jestem taki skazany na to. Jeżeli czujesz, że jesteś skazany, to już jesteś skazany. I tutaj jeszcze cofnę się troszeczkę, bo te wszystkie nasze losy, nas w ogóle kształtuje całe społeczeństwo. Matryk, schematy z różnych dziedzin. Ja powiem o jednym szczególnym. Kiedyś oświeciło mnie, kiedy widziałem taką pielgrzymkę i było tam śpiew i weź swój krzyż na ramiona i pójdź za mną. I tak idą ci biedule z tym krzyżami. Po prostu widocznie taki krzyż mój mam nieść, bo Jezus niósł, to ty też musisz. Bzdura na kółkach. Od razu mówię bez litości, że tak powiem, bo Jezus coś powiedział. Oddaj mi swój krzyż. Ja go wezmę na siebie. Nie tłumaczę tego, nie cytuję dosłownie. A ja ci dam moje jarzmo, ale moje jarzmo jest lekkie. Czyli dam ci, powiem, zabiorę te ciężary od ciebie, bo ty nie umiesz sobie z tym poradzić, a ja wiem, jak sobie z tym poradzić. To oddaj mi, ale to z własnej woli oddaj. A nie katuj się, no tak, bo ja tak już muszę i w ogóle. Nic nie musisz. Chciałbym powiedzieć głąbie, żeby mocniej zabrzmiało, ale tego nie powiedziałem, cofam. I teraz dam ci moje jarzmo jest lekkie. I teraz pytanie, jakie jarzmo? Bo jarzmo się też kojarzy z jakimś, wiecie, komontem, z czymś ciężkim. Nie. Dam ci moją naukę, poprowadzę ci. To, co cały czas mówił. Proście, a będzie wam dane. Pukajcie, otworzą wam. Tylko uwierzcie już, że to jest. I tu jest, Aniu, problem. Myślę, że pójdziemy też w tym kierunku, powiesz coś. Kwestia niewiary. No jak to coś mam, jeżeli nie mam, bo nie widzę, mam gdzieś tutaj, że tak powiem, jakieś tam moniaki. Dobra, na razie tylko 2 złote, załóżmy, słabo widoczne, ale jest. Jeżeli nie ma w kieszeni ani grosza i mam uwierzyć, że mam, no jeżeli sięgam, no pusta kieszeń, ale wszystko najpierw stwarza się w duchu. Dopiero się później materializuje. Żebyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, żeby zwróciła się do morza. Ale to jest tylko metafora, bo Jezusowi wcale nie chodziło, znaczy, żebyśmy się dobrze rozumieli. Ja nie zamierzam tutaj wchodzić na żadną ambonę i nie zamierzam być klechą, ale słuchajcie, no, to są moje doświadczenia. Nie samym chlebem żyje człowiek, jak odkryć Boga w sobie. Rozmawiam w tej chwili z boginią, Bóg rozmawia z boginią. No nie, Dąbrowskiemu to już naprawdę odbija. Bóg, za Boga się ma. No ale Jezus też powiedział do faryzeuszy, a to nie wiecie, że bogami jesteście? To wzięli, porwali za kamienie. A on mówi krótko, ale przecież to w waszym piśmie jest napisane. Jeżeli jesteśmy istotami boskimi, zaprawdę powiadam wam, tak się dzieje co tydzień w kościołach chociażby, dziećmi Boga jesteście. Jesteśmy. I za chwileczkę moja wina jest, nie jestem godny. Schizofrenia, tak?
A więc już kończąc ten mój wstęp przydługi, proście, a będzie wam dane i dziękujcie już z góry, że to macie, bo w to duchu się wydarzyło. Teraz jest kwestia tylko materializacji tego, kiedy to się stanie. A to może stać się błyskawicznie, albo może być troszeczkę przełożone w czasie. Ale ja mam masę na to dowodów, że tak się dzieje. Nawet to, że dzisiaj rozmawiamy z Anią i z wieloma innymi ludźmi, to zostało mi dane, bo cały czas nad tym pracowałem. Mówiłem, Boże, postaw mi na drodze ludzi, z którymi będę po prostu podejmę jakieś formy współpracy i tak dalej. I ci ludzie zaczęli się pojawiać. Ja wiedziałem, że oni się pojawią. Ja wiedziałem. Więc ja tylko czekałem kiedy. Z taką ciekawością, wiecie, kurczę, jak to będzie, co to będzie, kto to będzie i tak dalej. I to było takie podsycające, takie fajne, kurza stopa, znowu nowe doświadczenie, nowa przygoda życiowa. Zobaczymy, będziemy się dzielić, będziemy po prostu pracować, dawać innym jakieś dobro. Czy tak to jest w twoim świecie? No tak, ja uważam, że każdy z nas jest Bogiem i poprzez nasze myśli kreujemy naszą rzeczywistość, ponieważ myśli się materializują. I tak jak powiedziałam wcześniej, wszechświat zawsze odpowiada na tak. Mhm. I każdą myśl, którą mamy i którą zasilamy swoją energią, ona się wydarzy. I czy to będą, właśnie to od nas zależy, czy to będą, przepraszam, myśli pozytywne czy negatywne. I ja bardzo zachęcam do tego, żebyśmy napełniali się pozytywnymi myślami, żebyśmy wierzyli w pozytywne rzeczy. I wiem, że to nie jest łatwe, gdy na koncie trzeszczy, piszczy, a tutaj mamy sobie wymyśleć, że mamy pieniądze, ale tutaj właśnie wchodzi wizualizacja, czyli usiąść w spokoju, zamknąć oczy i wyobrazić sobie siebie, jak my chcemy wyglądać, co my chcemy mieć i poczuć to całym sobą, że to już się wydarzyło. I to się zamanifestuje, bo jeżeli cały czas siedzimy i narzekamy, że coś nas boli, ten ból się manifestuje, więc można to odwrócić i zamanifestować rzeczy dobre i przyciągnąć do siebie dobrych ludzi, którzy będą nam sprzyjać, którzy będą nas wspierać, którzy poprawią naszą jakość życia. Mhm. Więc my to robimy sami, ale no to przyjdzie do nas, tak? To do nas przyjdzie. I tutaj w tej mojej praktyce ja w swoim protokole oczyszczam negatywne myślokształty. Każdy je ma. Jeszcze nie miałam na sesji tak, żeby ktoś nie miał takich negatywnych myślokształtów. To najczęściej się pokazuje jako taka czarna chmura wokół głowy. Te myśli można zastąpić myślami pozytywnymi. Aczkolwiek tutaj wchodzi praca własna. No Mhm. trzeba się karmić pięknymi rzeczami. Polecam w takich sytuacjach niezastąpioną metodę lustra, żeby podejść do lustra i mówić sobie piękne rzeczy, bo to lustro nam odbija i napełnia nas. I Anthony Hopkins powiedział kiedyś fake it till you make it, czyli oszukuj siebie, dopóki to się nie wydarzy. I to tak właśnie działa, że my musimy na początku trochę siebie oszukać, ale to jest oczywiście w dobrej intencji, żeby się napełnić. I to jest, kochani, do zrobienia. To naprawdę można przetransformować swoje życie i można zmienić swój stan myślenia. Moje myślenie było kiedyś tak jednostkowe, że już nie chcę tego opowiadać, bo już dużo powiedziałam w pierwszym wywiadzie, ale wszystko było ukierunkowane na jeden: musisz robić, aż się urobić. Mhm. Musisz tak, bo system tak każe. No nie, Nie. nie musisz, nic nie musisz, wszystko możesz i jeżeli chcesz, naprawdę jeżeli tego chcesz, to to się wydarzy. Ja tu mówię o dobrych rzeczach, proszę nie myśleć sobie, że tam jakieś promuję tutaj negatywne zachowania czy coś. Mówimy tutaj o samych dobrych rzeczach. Przejawienie w sobie bezwarunkowej miłości. To jest bardzo silna energia, która uzdrawia.
która jest energią boską, która jest energią naszą. Jesteśmy Bogiem w ludzkim ciele. Polecam tutaj książki Ramty. Bardzo fajne książki. Biała Księga, którą uważam, że powinna być lekturą obowiązkową w szkołach, bo ona mówi właśnie o tym, że to wszystko zaczyna się od nas. To wszystko zaczyna się tutaj, w środku, w naszym sercu. Myśl idzie, ona jest już w sercu i roz, 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 urośnie, tak? Rozprzestrzenia się, tak, tak. Tak. I to się wydarzy się. Warto właśnie tutaj znowu powracamy do tej uważności na siebie. Bycie uważnym, czyli równa się suwerenność, tak? To wszystko jest w jednym polu. Ja tu się uśmiechałem tak trochę sarkastycznie, ironicznie, jak powiedziałeś, że powinna to być o książce, że to powinna być podstawowa lektura w każdej szkole. I tu się zaśmiałem, bo to środowisko akurat bardzo dobrze znam, bo byłem nauczycielem ponad 30 lat, jak skończyłem Politechnikę. No tak losy pokierowały, więc znam. Więc są oczywiście wspaniali ludzie, wspaniali nauczyciele, ale są również ci inni. I trzeba byłoby zacząć od tych wszystkich ludzi, najpierw im poprzestawiać głowy, to, co mają w serduchach i tak dalej, ale to cały system tak funkcjonuje. Ale zobacz, tacy ludzie też są potrzebni. Tak, Gdybyśmy tak. wszyscy byli, znaczy to się wydarzy, my wszyscy będziemy, my dążymy do tego, że świadomością wszyscy wzrosną, ale tacy ludzie nieprzebudzeni są bardzo potrzebni, bo dzięki nim my możemy się uczyć i wzrastać. Mhm. Każdy z nas to jest indywidualna droga i jedne dusze zgodziły się, żeby tu przyjść, przeżyć piekło i wystrzelić jak rakietą do góry, czy ja, czy ty, żeby Mhm. dzięki tym okrutnym rzeczom przerobić je na mądrość i wspierać, pomagać innych. A natomiast są też tacy, którzy zgodzili się nigdy nie wzrosnąć. I oni będą prowadzić takie życie męczenników, i oni będą się bili z wiatrem, i będą się szarpać, bo taką drogę wybrali. Ale przez to, że on taki jest, pani Kazia z klatki C Mhm. może się nauczyć stawiania granic, tak? Tak. I dzięki takiemu panu tatkowi, przepraszam, tu nie chcę do nikogo nawiązywać imiennie, tak po prostu przyszły mi imiona. Możesz mówić Janusz, Właśnie, bo to imię jest, funkcjonuje w przestrzeni ci Janusze i Grażyny. No, przepraszam, Grażyny, tak. Grażynki, cudowne dziewczyny. Mój pseudonim wśród znajomych to właśnie Grażyna. Tak? Co ty mówisz? Janusz i Grażyna. Także kochani, no Dobre. to tak działa. My tutaj jesteśmy na deskach teatru, odgrywamy dla Mhm. siebie rolę i im szybciej zrozumiemy scenariusz, który mamy odegrać, tym szybciej przestaną nam się powielać schematy życiowe, czyli przestaną się pojawiać w naszej przestrzeni narcyzi, alkoholicy, osoby, które chcą nas wykorzystać, osoby, które źle nam życzą. W swojej praktyce też zauważyłam, że jest bardzo dużo, rzuca się klątwy, złożyczy się, Mhm. to zostaje w naszej przestrzeni, takie energie dziurawią nasze pole auryczne jak normalnie ser szwajcarski. Trzeba też być ostrożnym. Tak. Tutaj właśnie wampiry energetyczne. Znowu ta sama sytuacja. Podłączają się to osoby pod pozorem. Na przykład spotykasz się z kimś i po tym spotkaniu czujesz się wykończony, a ktoś do ciebie, Mhm. ja zawsze się czuję Mhm. fantastycznie, jak się z tobą Mhm. spotkam. Mhm. No tak, bo podłączasz się do mojego pola, Mhm. bierzesz sobie to, co tam jest, czyli same Mhm. wspaniałości i ograbiasz mnie tym samym z mojej energii, z mojego wysiłku, tak? Bo praca ze sobą to nie jest łatwa praca. Ja tu nie będę ściemniać i zakładać wam różowe okulary. To nie Tak. jest łatwa To praca, jest najgorsza z a prac. jest Tak trudna. sądzę. To jest bardzo Y, trudna praca, ale dająca, Ale też słuchajcie, wiele satysfakcji. tak, i ten poziom trudności można sobie ustawić, tak jak powiedziałam, przez naszą myśl. Bo jeżeli ustalimy sobie, że coś będzie trudne i będziemy powtarzać, to jest trudne, 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 Tak, no to będzie trudne. tak. Ale jeżeli
będziemy sobie mówić codziennie, wszystko co do mnie przychodzi, przychodzi do mnie z łatwością. Każdy problem mogę rozwiązać z łatwością i to zacznie się Aniu, łatwo manifestować. ci powiedzieć. Bujasz w Nie obłowie. jest. Ja w swojej pracy ze sobą też miałam taki program, że to jest ciężko, że to musi być po prostu katorga i nienawidzę tego i to jest też silne słowo, ale takie słowa się pojawiały, aż Mhm. w końcu pewnego dnia sobie usiadłam i mówię, skoro moje myśli kreują moją rzeczywistość, to ja chcę ten proces przejść jak najlżej można. I tak zaczęło się zadziewać. Ten proces stawał się coraz łatwiejszy. Informacje, które do mnie spływały, były na tyle przyswajalne, że ja nie musiałam się głowić jak, nie wiem, z jakimś trudnym przedmiotem, fizyką kwantową, która wbrew pozorom nie jest aż taka trudna. Ona nam Mhm. właśnie pokazuje Trzeba pięknie, poczuć jak ją, tak. tak, jak można łatwo jej i prościej, Mhm. bo to jest tak trudne, jaki trud my sobie, poziom trudu ustawimy. Czyli ten suwak tutaj możemy sobie przesuwać w górę i w dół i polecam naprawdę nawiązywać ze sobą relacje, zauważać siebie, zauważać, jak reagujemy na pewne osoby, na sytuacje, na miejsca. Czy my koniecznie chcemy iść akurat 1 listopada na cmentarz? Połowa z nas ma w sobie poczucie, że akurat tego dnia nie chce tam iść, bo Tak, jest tak dużo ludzi, tak. ale z obowiązku, bo święto. Co ludzie Nie. powiedzą? Czyje to jest święto? Kto wam je narzucił? Jakie ma korzenie to święto? Tradycje, do których jesteśmy zmuszani. Mhm. Jakie mają korzenie? Czy to jest na pewno moje? Czy to ze mną współgra? Czy to mi służy? Bo nikomu korona z głowy nie spadnie, ani nikt z życia nie zakończy, jak my nie pójdziemy akurat tego 1 na cmentarz, tylko pójdziemy 3 dni wcześniej albo 3 dni Tak, ja to samo później. robię, dlatego że po prostu wewnętrznie nie lubię, nie czuję, przepraszam za wyrażenie, nie chcę nikogo urazić, ale tego spędu. Nie umiem wam wytłumaczyć nawet dlaczego. Po Ja prostu nie może czuję. nawiążę i Słucham? powiem. Cmentarz jest wypełniony setkami, Mhm. setkami dusz, które Mhm. nie poszły do światła. Mhm. Często są to małe dzieci, które po prostu straciły tutaj ziemskie życie i one nie wiedziały, że do tego światła trzeba iść. Są też osoby, które zginęły w tragicznym wypadku Mhm. i nie wiedzą, że umarły i Mhm. trzymają się kurczowo jeszcze tego swojego ciała, które nawet jak jest w trumnie pod ziemią, one dalej stoją przy tym ciele. Jak wchodzimy na cmentarz, warto naprawdę pamiętać wtedy o tej bańce energetycznej, Mhm. bo jeżeli my jesteśmy otwarci na tę energię i nie zabezpieczamy swojego pola i świecimy światłem, to czy chcemy, czy nie chcemy, przyprowadzimy do Przyklei się. domu Tak, pasażera na gapę, tak. który takie dusze, one nie generują swojej energii. One muszą się podłączyć, żeby się naładować. I są to bardzo inteligentne energie. Taka dusza może ci narzucić swój styl życia i doprowadzić naprawdę do opętania. Możesz Mhm. postradać zmysły, to może Mhm. doprowadzić do schizofrenii. Ja tutaj nie chcę nikogo straszyć, to są realne sprawy. W ogóle praktyka, którą ja się zajmuję, nazywa się Spirit Release Therapy. Została zapoczątkowana przez doktora Palmera, który badał osoby chore na schizofrenię. Czyje głosy one słyszą? No najczęściej właśnie były to głosy zmarłych osób, plus myślokształty, które mogą się zamanifestować, czyli kołowrotek tych negatywnych myśli, oddajemy tam energię i to buduje byt. Czy my tego chcemy, czy nie chcemy, tak działa. To jest prawo wszechświata. Ale Aniu, Musimy. przepraszam cię, nie wiem, chyba idziesz w złym kierunku.
Jeżeli ktoś jest chory na schizofrenię, to po prostu leczy się, idzie do lekarza, do psychiatry, dostaje leki, jakieś psychotropy i jest później zdrowy. No ale medycyna dalej nie potwierdza tego. Wiem, że tu mnie pod włos bierzesz teraz. Nie, no ja Medycyna prowokuję dalej nie nie ciebie potwierdza. akurat, tylko ponieważ ja jestem ironistą i lubię kij w mrowisko po prostu włożyć i obserwować, co tam się dzieje, w te ludzkie mrowisko, bo wielu ludzi tak może powiedzieć, co to tam jakaś Ania będzie opowiadać androny i tak dalej. Co ona wie? Lekarze są, leki i tak dalej, i tak dalej. Kochani, nie ma pigułki, która załatwi wszystko. Czyści wodę, glebę, nasyci nas, wypędzi choroby i tego typu historie. Nie ma czegoś takiego. Więc słuchajmy Ani. Tak. Także drugim takim miejscem, gdzie możemy przynieść pasażera na gapę do swojego domu, są szpitale, a zwłaszcza Mm, szpitale psychiatryczne. O to chodzi. E, Było takie badanie w 1975 roku. 6 czy 8 osób całkiem zdrowych psychicznie zostało zamkniętych w szpitalu psychiatrycznym. Oczywiście wmówiono im choroby, ich normalne zachowanie wskazywało na wycofanie. Wmówiono im te choroby różne, przeróżne. Po jakimś, nie wiem już dokładnie po jakim czasie, ale badanie zostało zatrzymane i tam były niezłe cyrki, bo tych ludzi nie chcieli wypuścić ze szpitala psychiatrycznego. Czyli Tragedia. to, w jakim środowisku się Mhm. znajdujemy, też ma ogromny na nas wpływ. Tak. Z kim się Dlatego zadajesz, znowu takim się wracam stajesz. tutaj Tak. do tej suwerenności, kochani. Naprawdę to Mhm. jest niesamowite. Dlaczego to mówię? Bo wiele osób wstaje rano i po prostu czuje się okropnie. Nagle z dnia albo z dnia na dzień też życie z nas upływa, robimy się no nie, nie do życia, tracimy radość, tracimy energię, nie wiedząc czemu. Mhm. I to jest właśnie spowodowane tym, że mamy jakieś podczepy energetyczne. Takich podczepów ja w swojej praktyce określane są 3 byty. Mogę o nich trochę opowiedzieć Tak, teraz. tak, tak. Byt numer 1 jest z pozoru najmniej taki szkodzący, aczkolwiek nadal rozrywa naszą aurę, rozrywa nasze warstwy energetyczne. Są to takie gorgulce, które często widać na szczytach katedr różnych. Mhm. 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 Takie Mhm. gnomy ze skrzydłami, z Jakieś tam grubymi, tak, z pazury, tak, grubymi tak, 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 tak. pazurami. To bardzo często widać właśnie, że one wskakują, rozrywają nam tymi szponami warstwy nasze energetyczne, żeby dostać się do naszego źródła światła, czyli do serca, tutaj do tego środka. Numer drugi są to właśnie myślokształty. Złożyczenia, klątwy, które dalej prosperują i czarna magia dzieje się na świecie, jest po prostu Ojej. przykryta, Ja mieszkam na przy, Podlasiu, Aniu. To tutaj to jest nagminne. przykryta jest po prostu czymś, co powinno być piękne, a nie jest. Jest czarną magią. Natomiast poziom trzeci są to reptylianie, są to byty już takie potężne z innych wymiarów, demony i drakony, ale również jeżeli myślokształty są cały czas napędzane i karmione energią, one mogą się zamanifestować do poziomu trzeciego i wyrządzić nam naprawdę dużą krzywdę. Większość osób chorych psychicznie jest właśnie obarczona takim poziomem drugim i trzecim, który przejął ich świadomość totalnie. Athena. E, To jest oczyszczane, przepraszam, tu mi Atena. To jest oczyszczane z energii, pole jest naprawiane. Ja pracuję z energią Akturian. Jest to jedna z najsilniejszych uzdrawiających energii we wszechświecie. I
Gdy to zostanie już oczyszczone przez mój zespół przewodników i przewodnicy, coraz częściej w praktykach przewodnicy klienta bardzo chętnie biorą udział w takich sesjach, właśnie po to, że gdy nasze ciało fizyczne zacznie się uczyć tej ochrony i stawiania granic w świecie materialnym, oni bardzo chętnie pomogą nam Mhm. w świecie eterycznym. No niech zaraz, to jest pies czy kot? Pies. Piesek. Daj go, Boże, to jest duży czy mały? Chodź, piesku. Chodź. No proszę. No To jaka jest super. moje adoptowane dziecko 3 tygodnie temu. 3 tygodnie temu, tak? Tak. O, Nazywa się świeżynka. Atena. No, kula Ojej, miłości. ileż miłości w niej. Kula miłości. I Także nam spokoju, trochę tu i spokoju. potowarzyszy nam trochę No i tutaj. bardzo dobrze. Widocznie jest potrzebna. Bardzo. Tak, ona lubi. Także tak, takie byty mogą nas po prostu przejąć, mogą przejąć nasz światopogląd, nasze myśli i doprowadzić nas do po prostu byciem wrakiem człowieka. Mhm, mhm, Co jest jeszcze ważne? Podczepy. Są to takie sznury energetyczne, które łączą nas z każdym, z kim mamy kontakt. Tak jak mhm. na przykład my teraz rozmawiamy, więc jedno i drugie otworzyło swoje pole na tyle, ile sobie pozwalamy, tak? Na tyle, ile uważamy to za stosowne. Ale już mamy między sobą jakieś połączenie Tak. energii. Zakończymy naszą rozmowę. Ja po każdej rozmowie oczyszczam się, Mhm, biorę tylko to, co mi służy, nie przyjmuję negatywów. Ty zapewne też, bo ty masz też pojęcie na ten temat, mhm. ale nie, Chociaż ludzie czasami nie wiedzą. zapominam o tym. Ludzie nie wiedzą, że mogą to zrobić. To samo tyczy się miejsc. Jesteśmy połączeni z ogromną ilością miejsc, osób, zwierząt, drzew. Jeżeli dotkniemy drzewa, od razu buduje się między nami połączenie. Warto jest pamiętać, jak już wspomniałam, jak zakładamy na siebie tą bańkę, żeby tą bańkę później oczyścić i robić sobie takie rytuały odcinania się. Często jest tak, że nie możemy przestać o kimś myśleć. I ta Mhm. osoba jest w naszym umyśle cały czas, kołowrotek, W polu no jest, energoinformacyjnym, tak. jesteśmy połączeni z tą osobą energetycznie, dlatego warto właśnie przeciąć taki sznur. Fizycznie nawet można wziąć sznurek do ręki, nożyczki, na jednym końcu wyobrazić sobie siebie, na drugim końcu daną osobę i przeciąć ten sznur. Możemy też zwizualizować to sobie, zobaczyć jak ten sznur wygląda. Czy to jest niteczka cieniutka, srebrna, czy to jest sznur o grubości kilkunastu centymetrów. Takie nawet oczyszczałam sznury z moich klientów, które wyglądały, takie sznury, co cumuje się statki. Oj, dobrze E, o tym Jak mówisz. Titanic, to wiesz, Mhm. to jest, pojawiają się też sznury, które są grube, które są wręcz jakby metalowe. I to wszystko można wyczyścić w sesji. To wszystko, jeżeli zaczniemy ze sobą pracować, też zacznie z nas odpadać, bo no my jesteśmy Bogiem w ludzkim ciele. My jesteśmy Panem naszego życia i to, kogo zaprosimy, to kogo chcemy, to my decydujemy o tym. I tutaj, Aniu, bo mówiłaś o tych potrzebach, o tym wszystkim, o cmentarzu, że można przywieźć ze sobą obcych pasażerów Nostromo na sobie. Tak jak mamy płaszcz bakterii, wirusów, grzybów, o czym często sprawy nie zdajemy, pasożytów różnych w nas. No jak to? Ja mam pasożyty? Pies, no psa będę odrobaczał, kota, ale ja? No nie, i tak dalej. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że musieliście wejść do jakiejś, przepraszam, mordowni na przedmieściu takiego baru, gdzie jest masa pijanych ludzi, gdzie palą papierosy, weszliście tylko na chwilę, bo na przykład musieliście skorzystać z toalety. Dobrze, właściciel was wpuścił,
wychodzicie, przychodzicie do własnego domu, wasza partnerka, partner, żona, mąż mówi, bo to każdego może dotyczyć, mówi: Boże, gdzieś ty był, ty masz śmierdzące papierochami ubranie. Nawet nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że żeśmy przynieśli. Złożyliśmy wizytę w szpitalu i ja nie mówię tutaj o potrzepach ze szpitala, o tych energiach. Okazało się, że na przykład złapaliśmy jakiegoś wirusa. A jak to w szpitalu? To niemożliwe. Przecież tam leczą. Guzik prawda. Tam można właśnie wirusy złapać, pałeczki ropy błękitnej, inne historie. Przynieśliśmy, zachorowaliśmy i z tym, że my nie mówimy o świecie materialnym, o tych wirusach i Atena, tak dalej, tylko o tym świecie innym nieco, tym duchowym świecie, energetycznym świecie. chodź tu, Dobrze, dobrze. przepraszam, chodź tu. Dobrze, E, Aniu, powiedz mi, a w jaki sposób na przykład ktoś do ciebie się zgłasza z problemem? Czy on musi przyjechać do ciebie bezpośrednio, czy to może być online i tak dalej? Ja pracuję tylko online w swoich sesjach. Nie trzeba, energia nie zna granic. Ja ze Mhm. swoją zdolnością mogę, ze swoim darem, mogę znaleźć tą osobę na drugim końcu świata Tak. energetycznie. Każdy z nas ma taki stempelek, znaczek, to jest nasza data urodzenia, imię i nazwisko. Mhm. I to też działa tak, że jak dana osoba przychodzi na sesję, czy już się zastanawia nad tą sesją, że czegoś potrzebuje, to uzdrowiciel też się pojawi na jej drodze. Mhm. I moi przewodnicy i przewodnicy tej osoby, oni już tam na górze nas połączyli. I tylko my musimy się tu połączyć teraz w ludzkim życiu. Ja tak działam online. Łączę, Atena, łączę się online. Chodź tu, chodź tu do mnie. Chodź tu. No niech Łączę się łączę się energetycznie. widocznie jest potrzebna teraz. Tak, ona potrzebuje. Ale ona jest E, potrzebna do naszej widać rozmowy. Tak. Łączę się energetycznie z daną osobą. To samo z duszami zmarłych osób. W swojej praktyce też odprowadzam takie dusze do światła. Potrzebuję do tego imienia, nazwiska, daty urodzenia i daty śmierci. Wcześniej data śmierci nie była aż tak ważna, jednak zdarzyło mi się w praktyce, że dana osoba miała bliźniaka energetycznego. Dlatego data śmierci jest potrzebna, jest ważna. Wtedy jeszcze łatwiej tą duszę idzie odnaleźć, znawigować ją i po prostu odprowadzić ją tam, gdzie powinna być. Są wśród nas dusze, które niekoniecznie chcą nas skrzywdzić. Podoba im się nasze światło. Czują się przy nas bezpiecznie, bo emanujemy energią bezpieczeństwa. Ale chcąc, nie chcąc, one ciągną z nas energię. Taka dusza Mhm. najpierw musi iść do światła, musi doświadczyć takiego oczyszczenia w źródle i może do nas powrócić jako nasz przewodnik, jako towarzysz. Mhm. Ale tak, na pewno warto taką duszę odesłać najpierw do źródła, do światła, żeby ona się przede wszystkim zregenerowała. Niesamowite rzeczy, tak prawdę mówiąc, mówisz. Ale wiesz co, na chwilkę. Ale dobrze, może inaczej pociągniemy. Czyli ktoś się do ciebie zgłasza telefonicznie, czy tam na Facebooku, czy i tak dalej, i tak dalej. Ma ewentualnie zasygnalizować problem. Tylko ja też nie chcę, żeby dużo mi rozpisywać nad tym, bo ja nie chcę się sugerować tym Tak, w właśnie o to sesji. mi chodziło. Bo Nie ty chcę się. raczej wyczujesz, wyczaisz to wszystko. Tak, i ja wolę to zdać się na swoją intuicję, na Mhm. głos wyższego ja, na swoich przewodników, na przewodników klienta i jego wyższe ja, bo to Mhm. od wyższego ja bardzo dużo zależy, czy wyraża zgodę na taką sesję. Natomiast no, są osoby, które spisują całego maila, co tam Tak. się wydarzyło. Ja rozumiem, że te osoby też chcą się wygadać, chcą, Mhm. żeby Mhm. dana osoba, z którą będą współpracowały, miała
zarys sytuacji, z którą się mierzą, aczkolwiek ja aż tego tak bardzo nie potrzebuję. No wiadomo, jak napisać tak, co dolega, nie potrzebuję jednak takiej całej listy z przeszłości, co tam się wydarzyło. Mhm. Bardziej interesuje mnie tu i teraz i co dany klient chciałby osiągnąć poprzez taką sesję oczyszczania. Czyli Mhm. zwiększyć motywację swoją, odważyć się stawiać granice, Mhm. wyjść do ludzi, zmienić pracę, czy po prostu zacząć żyć z lekkością. Mhm. Bo wielu z nas właśnie poprzez takie podczepy niesłużące energię, no nie ma w sobie życia, nie ma w sobie energii, nie ma w sobie radości. Ja też chcę sprowadzać dzięki temu oczyszczaniu, sprowadzać ludzi do takiego naturalnego przepływu. Tutaj dodam, że takie energie w ogóle też mogą nam wszczepić energetycznie różne implanty, mogą nam założyć metalowe płyty pod stopami, czy nawet coś na wzór hełmu, że nie ma połączenia góra-dół. Mhm. Czyli nie możemy się uziemić, bo blokuje nas taka metalowa płyta. Nie możemy ze stóp swoich wypuścić korzeni do wnętrza ziemi i się zakorzenić, uziemić, ale też nie możemy wysłać i odebrać energii ze wszechświata. My jesteśmy antenami. Nasza energia krąży w Tak, górę i w tak. dół, i to jest taki tutaj jedno koło i tutaj Tak. drugie, i one kierują się w różnych kierunkach. Jak mamy przepływ taki, no to nasza energia życiowa, no nam się chce żyć, nam się chce potańczyć w środku Mhm. dnia bez muzyki na ulicy. To Mhm. jest, czy iść się pobujać na huśtawce, już tutaj wewnętrzne No nie, dziecko. stary chłop, 72 lata, Ania, no idziesz po bandzie. Ja się będę huśtał. Co ludzie powiedzą? Powiedz, panie, kurczę, zejdź pan, daj dzieciakom się pobawić. Stary chłop i chce się huśtać. Ale co, no ludziom nie dogodzisz, ludzie zawsze będą gadać. Przecież tu nie żyjemy dla ludzi, żyjemy dla siebie. I Dokładnie. to też warto Ja się tego oczywiście zwykle nauczyć. prowokuję, kochani, bądźmy sobą, zadbajmy o to Bądźmy nasze sobą. małe dziecko, o tą małą Anulkę, o tego małego Januszka, o tego małego Zbysia, czy Oleńkę, czy coś w tym rodzaju. A może kogoś zainspirujemy takim zachowaniem? Dokładnie. Że nagle ktoś podejdzie i się zapyta, czy wolna huśtawka i się pobuja z nami? Można się Albo z może, panem pobujać. albo może taka osoba wróci do domu i włączy sobie ulubioną piosenkę i no może nie przy wszystkich, ale w swoim Tak, zaciszu tak, przetańczy tak, albo zaśpiewa sobie. tak. To ludzie będą gadać. I to jest też właśnie, żeby nie brać tego wszystkiego do siebie, bo to nie jest o nas, co oni mówią. Mhm. Każdy z nas, co mówi, mówi o sobie. Tak to jest. Wiesz co, jeszcze wrócę do pewnej twojej wcześniejszej wypowiedzi dotyczącej tego, że to znaczy, to wybrzmiało, że w każdej chwili można zmienić swoje myślenie. My, ludzie, uwielbiamy pisać różne scenariusze. Ja chyba w jednym z wywiadów ostatnio z kimś tam powiedziałem, że zwłaszcza Polacy są świetnymi nauczycielami. Ja panią nauczę. Jesteśmy świetnymi ekonomistami. Każdy z nas mógłby doradzać rządom światowym, jak ustawiać swoją kasę i innych. I tak, a lekarzami oczywiście jesteśmy, też się znamy, ale ja też mówię, że wielu z nas, ogromna większość, zwłaszcza Polaków, mogłaby zrobić kariery w Hollywood jako scenarzyści. Tyle scenariuszy potrafi napisać, tyle filmów nakręcić. I co z tego, kiedy co najmniej 99% tych naszych scenariuszy, zwłaszcza czarnych, nieraz wędruje do kosza zwyczajnie. Coś, co się nie wydarza, co myśmy zaczęli kreować. I teraz to są moje doświadczenia. Jak można szybko zmienić swoje myślenie, nastawienie? A to można zrobić Pierwsze, błyskawicznie. Ja tylko zatrzymać się. tak, zatrzymać Stop. się. Wiecie co, taka opowieść. Byłem już na emeryturze,
długi, komornik i tak dalej. Wyjechałem ze swojej rodzinnej miejscowości, znaczy z tej miejscowości, gdzie mieszkałem. Zamieszkałem w pobliżu Warszawy. Jakąś pracę trzeba znaleźć, dobrze. Zacząłem pracować, ponieważ ja byłem nauczycielem, no więc świetnie się czułem w wykładach, więc zaangażowano mnie do wykładów, do wykładania. Więc między innymi w Carrefourach, Realu wykładałem towary na półkach. Swego czasu za 7 zł za godzinę. A więc zajmowałem się wykładami. I na przykład kiedyś w Realu Warszawskim, potężnym oczywiście, moim zadaniem było uporządkowywanie na stoiskach z materiałami biurowymi, robienie porządku. A dlaczego? Bo tam przychodzili klienci, tam były zeszyty, bloki, różne kolorowe, no wszystko tam było. I ci klienci robili, wiecie, miszmasz, ponieważ jestem emocjonistą i takim na moje, powiedzmy, potrzeby perfekcjonistą, to mnie, przepraszam, ale szlak mnie trafiał. Człowieku, obejrzałeś to, złóż ten stosik zeszytów, znowu uporządkuj. Nie. To, rozumiesz, spadało na podłogę, to było rozwalane i czasami miałem taką ochotę wziąć gościa za klapy i ustawić go życiowo do norm życia w społeczeństwie. I każdego dnia wiele razy po prostu, słuchajcie, to już miałem obsesję na tym punkcie, a w końcu poczułem się zupełnie bezsilny, bo im bardziej się nakręcałem, im bardziej to układałem na półkach, robiłem porządek, tym większy, nie chcę powiedzieć co było, 3 litery na S, Bałagan. no, bajzel totalny i tak dalej. I w końcu poczułem się bezsilny. Mówię, Boże, zrób coś, nie wiem, co masz zrobić, ale zrób coś, bo ja kogoś zabiję niedługo. I nagle, ale to słuchajcie, może 5 minut przyszła myśl. Błogosław tych klientów. Dzięki nim masz pracę. Ale jaja, ale przyszło oświecenie. Słuchajcie, ja zyskałem zupełnie inny argument. Że kurczę, dobra, niech oni moje zadanie układać. W końcu na to się zgodziłem. Po to mnie zatrudnili. Czego ja narzekam? Oni są tacy, jacy są. Dzięki ich bałaganiarstwu ja mam pracę, mogę zarabiać jakieś tam niewielkie pieniądze, ale zawsze. I słuchajcie, jak zmieniłem ten paradygmat myślowy, zupełnie inaczej patrzyłem na tych ludzi. Ja patrzyłem na nich przyjaźnie. Mówię, kochani, wy jesteście moimi pracodawcami. Ja ich wręcz pokochałem. A więc to dla mnie to jest ilustracja. Jak wystarczy zmienić tylko sposób myślenia. Czy ty, Aniu, pracujesz ze swoimi klientami, bo dobra, robisz zabiegi, ale wybrzmiało to, że jednocześnie starasz się ich usamodzielnić, nauczyć ich samodzielności. A więc nie przywiązujesz, dobra, mam teraz klienta, to teraz będę całymi miesiącami, jeszcze to trzeba usunąć, jeszcze to, proszę pana, jeszcze nie, jeszcze tamto, jeszcze tamto, jeszcze tamto i tak dalej. Jak to się odbywa to w twoim świecie? No ja staram się, w ogóle jest takie założenie tej praktyki, którą ja robię tej sesji oczyszczenia energetycznego, żeby ta sesja była jedna i wystarczyła. No. I tutaj prowadzę też swoich klientów, w moim raporcie zapisuję, ten raport jest bardzo szczegółowy, jak zadbać o siebie. Tłumaczę, czym są dane energie, które zostały usunięte, oczyszczone, jak o siebie zadbać, jak oczyszczać siebie samemu, bo to jest ważne. No, nikt z nas nie chce chodzić na sesję 2 razy w miesiącu, Tak. no bo wiadomo o co chodzi, tak? W ogóle jest fajne, jak umiemy robić coś samemu. Mhm. Jak jesteśmy, tak powiem, no, samowystarczalni, jak potrafimy o siebie zadbać. I to nie chodzi tutaj już nagle o dźwigać, wziąć plecak i dźwigać całe życie i innych. Nie. Tutaj stawiamy siebie na pierwszym miejscu, dbamy Tak. o siebie, potrafimy siebie właśnie poprowadzić przez te życie. Potwierdzenie. Mhm. No bądź.
Także tak, tego uczę. Oczywiście są przypadki, mam taką klientkę. Cicho, chodź, chodź. Atena, daj Atena, pani chodź tu do spokój. mnie, chodź. Mam taką klientkę, która no, miała bardzo trudne doświadczenia życiowe, też miała bardzo trudne doświadczenia w poprzednich wcieleniach i ma ogromny rezonans duszy i tego nie da się wyczyścić za jednym razem. Mhm, Bo co oczyszczamy, ona miesiąc cały też dba o siebie, afirmuje, oczyszcza swoją energię, mhm, no ale z racji tego, że poprzednie wcielenia miała dość trudne i ciężkie, ten rezonans się kończy. Myślę, że no jest jeszcze jakaś tam określona liczba tych sesji będzie, ale to wszystko da się zrobić. No, byłoby ich znacznie więcej, gdyby ona ze sobą nie pracowała. To na pewno, ale że dostała wskazówki, wie już tak, jak co ma robić. Przede wszystkim to się nie bać tych energii. Nawet jak czujemy obecność innego bytu wokół nas, nie bać się tego, bo one się karmią strachem. Jeżeli my staniemy właśnie w swojej mocy i powiemy nawet brzydko, opuść wiem, moje wiem, mieszkanie, moją miałem przestrzeń, takie doświadczenia osobiste. to wyjdzie, bo to chodzi o nas, właśnie o to, że to, to jest nasze, to jest nasza przestrzeń, to jest moja energia i ja sobie tego nie życzę. Do widzenia. Możemy to oczywiście powiedzieć mocnymi słowami i Bardzo tym mocnymi, lepiej, używałem tego. i tym lepiej i to działa. Mhm, Także to jest w ogóle, no, mi trudno jest, ja staram się, żeby to była jedna sesja. Robię wszystko, co w mojej mocy, żeby ta sesja była, ta oczyszczanie energetyczne było jedna. Natomiast też współpracuję z osobami, które same pracują z innymi energiami i po prostu przychodzą raz na miesiąc, na 2, na 3 miesiące na takie sprawdzenie, czy wszystko jest ok. mhm, Właśnie tutaj wracając też do innych terapeutów, do innych osób, które pracują z energią, bardzo ważne jest, żebyśmy zadawali pytania. Jak dana osoba, jak dany terapeuta, masażysta, medium, terapeutka, psycholożka, mhm. jak oni pracują ze swoją energią, jak się oczyszczają. I jeżeli zauważymy, że ktoś jest od razu oburzony na nasze pytanie, zastanówcie się, kochani, 2 razy, czy chcecie iść do takiej osoby. Tak, Bo to jest BHP energii. Tak samo jak idziemy do dentysty, no przecież on nie da nam brudnych narzędzi, instrumentów po kliencie, który był wcześniej przed nami, czy nawet tydzień temu. Jak idą kobiety na paznokcie, kosmetyczka też ma wysterylizowane narzędzia. Tak samo jest w świecie energii. To jest bardzo ważne, jest bardzo wiele przypadków, niestety, moich klientów, którzy poszli gdzieś na jakąś sesję do kogoś, niekoniecznie do medium, ale jakąś terapię, czy kręgi, i było dużo osób. Każdy z nich otwiera swoje pole, mhm. każdy z nich może mieć coś, podczep czy duszę, która gdzieś tam się za nim wlecze przez życie. I nagle po takiej sesji robiło się im jeszcze gorzej niż przed sesją. A No miało być przecież dlaczego? lepiej. Jeżeli są osoby wysoko wibracyjne, kochani, jeżeli jesteście wysoko wibracyjni, wrażliwi, to tym bardziej zabezpieczać swoją energię, Tak. chronić, pytać, zadawać pytania, czy dana osoba jak pracuje z energią, czy siebie oczyszcza, czy robi to regularnie, jakiej używa metody. To jest naprawdę taka wiedza, powinna być wiedzą podstawową. Tak jak mówię, no to jest BHP. Nie pójdziemy na operację przecież i nie przyjdzie lekarz w dresie, tak, z fajką. I co tam, panie Januszu, co A co dzisiaj operujemy? wycinamy? Co dzisiaj Siekierka jest wycinamy? przygotowana, piła. Tak. Którą tam wcześniej tam kroił kości na rosół, tak? No nie. Przecież mamy świadomość tego, że to jest sterylne, że to jest wszystko odkażone. Tak, To samo z energią. tak.
Pamiętajcie, zwłaszcza osoby wysoko wrażliwe, macie ogromne światło w sobie. Przyciągacie po prostu jak latarnia morska wszystko. Dbajcie o tą energię i pytajcie, 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 pytajcie. Mhm. A dostaniecie odpowiedź. Tak, zawsze najważniejsze jest pytanie, nie jest najważniejsza odpowiedź, bo odpowiedzi nie będziemy mieli, jeżeli nie zadajemy pytania. A więc dlatego pytanie jest zawsze najważniejsze. I jest kwestia też taka, żeby nauczyć się często zadawać te pytania, bo nie zawsze pytania są zadawane właściwie. To tak jak, słuchajcie, jak z czatem GPT, z AI, z tą sztuczną inteligencją. Jeżeli ja podaję jakieś polecenie nie do końca przemyślane, to czat mi zrobi tak, jak mu zadałem, a ja jestem niezadowolony. Uczyłem się tego, uczę się akurat też jakoś wykorzystywać po prostu bo to jest ułatwienie po prostu, uproszczenie pewnych rzeczy. Na przykład no, robię miniaturki na przykład do do moich audycji, do wywiadów i tak dalej. No, ale te ludzie pytają, mówią, że informatyk, bardzo dobry zresztą, mówi, Janusz, jak ty to robisz? Ja wiem, że AI ci to robi, ale jak ty to robisz? Ja mówię, nie wiem. Ja mu zadaję bardzo konkretne polecenia. Bardzo proste, ale jednocześnie takie szczegółowe i on mi to stwarza, ten cały AI, ten chat GPT. A więc kwestia zadania poleceń, pytań i tak dalej, ważne. Ale kochani, Ania tu mówiła o tym, że czasami trzeba odesłać gościa, używając bardzo mocnych słów. Podzielę się z wami takim doświadczeniem. Akurat, no właśnie, będę się reklamował. Pisałem tę książkę, to był 2007 rok. Ta książka, prawie 450 stron, została napisana w ciągu miesiąca, 10 dni. To było wariactwo w ogóle totalne. Ja pisałem jak w amoku. I pamiętam taka szczególna noc, bo to od rana do późnej nocy, druga, trzecia, przed 12, przed północą robi mi się potwornie zimno. Ania to będzie wiedziała, o co chodzi. Ale to, słuchajcie, noc, ciepła noc. Zimno, mam wrażenie, że mi ktoś lód przykłada blachę zmrożoną do ciała. Co myślę, Boże, widocznie to jest taki sygnał, może ja się źle czuję, w tej chwili już energia, zmęczony jestem, wiecie, usiłuję racjonalizować. Dobra, idę spać. Ale położyłem się, dwie kołdry, koc, ubrałem się, piżama, coś tam jeszcze. Wstaję, rajstopy, dodatkowo, swetry, zimno. Nie mogę się rozgrzać. Aha, dobra, zaczyna rozum działać. Czyli ktoś już do mnie przyszedł, o tym już wiedziałem. Mówię, o co chodzi? Dobra, pomodlę się, a więc jakieś modlitwy, jakieś tam Ojcze Nasze, jakieś to i tak dalej. Mówi, idź do światła, zaufaj i tak dalej. Nic nie pomaga. Dalej się trzęsę dosłownie. A ja, ponieważ jestem emocjonistą, na ulicy też tak było, jak tłumaczę do gościa grzecznie, ładnie, a ten nie, dalej, no to wtedy się, że tak powiem, byłem doktorem Jekyllem, a teraz budzi się we mnie Mr. Hyde. I wtedy, jak to mówił Rosjanie, po matuszki Wolgie, czyli taki piętrus poleciał i tak głośno, więc dobrze, że w tym budynku inni wszyscy spali, nic nie słyszeli, bo gdyby ktoś słyszał, no Janusz jest sam w pokoju, z kim rozmawia, komu to wysyła, więc to był bardzo mocny przekaz, możecie sobie tylko wyobrazić. To ja się za ciebie jeszcze modlę, wszystko robię, chcę ci pomóc, a ty do mnie, tak? A żeż ty. Poleciało, słuchajcie, 5 minut, cieplutko, musiałem się zdążyć rozkrywać, siadłem znowu do komputera i zacząłem normalnie pracować. I jeszcze raz powtórzę, jakby mi ktoś zmrożoną blachę przykładał do ciała, nic nie pomagało. Czy takie doświadczenie ewentualnie ty też, może, Aniu, przechodziłaś? Tak. Ja w ogóle na początku tej swojej drogi do mnie często przychodziły byty różne, dusze zmarłych, których ja nie rozumiałam. No i budził się we mnie strach, one tym się karmiły, aż w końcu też gdzieś usłyszałam, że powiedz kolokwialnie, zapraszasz do wyjścia i to zacznie wychodzić. No i to działało.
działało, ale no jak ja byłam otwarta energetycznie, no to dalej to przychodziło. Mhm. Więc kółko trzeba się nauczyć zabezpieczać swoją energię, oczyścić najpierw to, co już tam jest, zabezpieczyć się, no i te byty też są ciekawe. Jak my świecimy, im jaśniejszym światłem świecimy, tym one lecą jak ćmy, tak, do tej Mhm. lampy w środku Mhm. nocy. Mhm. Także są ciekawe naszego światła, no ale to, że są ciekawe, to jedno, a to, że chcą nas wykorzystać energetycznie, to drugie. Mhm. Czyli dobrze, jest możliwość, że, bo jest masa ludzi, którzy potrzebują pomocy, czyli ewentualnie mogą się do ciebie zgłaszać poprzez kontakt, bo oczywiście w opisie tej audycji będzie jak zwykle kontakty. Najlepiej napisać na maila właśnie, Najlepiej na napisać na maila napisać maila, wcześniej. jaki jest tam mankament, jaki jest problem i tak, i wtedy się umówimy. Ja taką sesję też wykonuję z zaskoczenia. Nie umawiam się na konkretny dzień i godzinę. Dlaczego? W swojej Jasne. praktyce zauważyłam, że te energie są na tyle inteligentne, że one na czas sesji mogą się odczepić Mhm. i później powrócić. Mhm. I lepiej je wziąć z zaskoczenia, gdzie one są tak O, by ciekawa sprawa. nieświadome, Mhm. ale też zauważyłam, że i klient jest spokojniejszy, nie nakręca się, nie jest taki nakręcony, czy to już się wydarzyło, kiedy to się wydarzy, Tak. czy to Co ja będę czuł nastąpi. teraz? Będzie mnie Tak, trzęsło, czy też nie? no bo to też wprowadza klienta w te myślokształty, tak? Nakręcanie się Mhm. i obniżanie swojej Mhm. energii. Każdy jakiś taki, y, każdy jakiś taki, nie wiem, impuls czy coś, o maja, oj, czy to już, Mhm. to też sprowadza nas no, w A to niskowibracyjną przeszkadza, oczywiście, że przeszkadza. energię. Tak, Lepiej to zrobić właśnie z zaskoczenia, z takiej trochę nieświadomości wiem o co chodzi. i działa to, no działa, mogę Dobrze. powiedzieć o sobie. Tak, moi klienci są bardzo zadowoleni. Mówię, niektórzy to była tylko jedna sesja i już żeśmy się nie widzieli w takich sesjach. Ja Mhm. jeszcze pracuję z emocjami, więc wracali na emocje, bo to też jest fajne po takim oczyszczaniu zacząć robić porządek z emocjami. A są też tacy, którzy przychodzą regularnie, raz na jakiś czas, potrzebują takiego Mhm. dodatkowego Mhm. sprawdzenia, mimo że sami o siebie super dbają. I tych rzeczy jest naprawdę coraz mniej podczas sesji, coraz mniej się oczyszcza, coraz mniej się przyczepia. No ale są też, mam parę takich przypadków, gdzie no, jest trudna i ciężka energia i te sesje też są potrzebne, no, przynajmniej raz na miesiąc, by wszystko zostało wyczyszczone. Jasne. Niełatwa praca, ale też No ja mam obciążająca ciebie. intencję, żeby to zawsze była, prawda, ta jedna sesja, Tak, żeby wystarczyła i żeby uczyć się samemu, jak ze sobą pracować, no bo tak tak, jak wspomniałam, tak, no my wszyscy mamy siebie do końca życia, więc tak, warto wiedzieć, jak o siebie dbać, jak wiemy, tak, jaki dobrać sobie szampon do włosów, jaką lubimy pastę tak, do tak, zębów, tak. jakie lubimy ubrania, no to też fajnie wiedzieć, co my lubimy, kogo my chcemy wpuścić do siebie, tak? U mnie w tym, co ja robię, to znaczy wiele, bo rozmawialiśmy, prowadzę od wielu, wielu lat takie kompleksowe wspomaganie metaboliczne organizmu. To jest to samo. Podobne zasady. Nie uzależniać od siebie naszych tak zwanych kuracjuszy, nazwijmy to tak, klientów, kuracjuszy i tak dalej, partnerów. Czyli najpierw daję bardzo dokładną informację, ten ktoś się decyduje, ja mówię co, jak, gdzie, on sam sobie realizuje zaopatrzenie później, bo go uczę tego. Trzeba, podsyłam zawsze informacje jakieś promocje, jakieś inne historie, zawsze namawiam, kupuj na promocjach, bo to jest najtaniej. I on ma się sam nauczyć. Ja nie mogę zjeść za niego jego zupy. Po prostu, nieraz to mówię. I co, opowiedzieć ci, jak zupa smakowała, to bez sensu. Ty odpowiadasz za własne życie i ty, bo każdy z nas potrzebuje jakichś nauczycieli, przewodników przez pewien czas,
kogoś, kto poprowadzi, kto pokaże, kto nauczy, ale później same życie to ty prowadzisz własne. Ale I to sama jest też to tak otwierasz. samo z każdym rozwojem, mi się wydaje. Jak już Tak, podejmiemy tak. decyzję, że czegoś potrzebujemy, to najpierw przeszukujemy YouTube, bo tam wiadomo, dostępna darmowa wiedza. Później Tak. sięgamy po książki, oglądamy filmy w danej tematyce, wywiady. Później przechodzimy dalej, staramy się łączyć właśnie z naszym wyższym ja, z naszymi przewodnikami. Szukamy jakichś nauczycieli, Mhm. guru, bo to jest Mhm. też takie, ja nie jestem za tym, ale jakiś autorytet w danej dziedzinie i Na czerpiemy daną wiedzę chwilę, na od dany danej moment, osoby. tak. Mhm. W pewnym momencie to wszystko, ja tak mówię ze swojego przykładu, opuszcza nas. No i Mhm. dusza chce, żebyśmy my sami w sobie, my naprawdę Mhm. mamy wszystkie odpowiedzi w sobie. I jeżeli zaczniemy się wsłuchiwać w ten głos swój, to dostaniemy rozwiązanie na wiele rzeczy i odpowiedź na Mhm. pytania, bo serce zna odpowiedź, zanim głowa zada pytanie. Dokładnie. Tak, ja wielokrotnie to przechodziłem. Ja czasami na swój własny użytek. To jest takie narzędzie, które ty oczywiście znasz i wielu z was zna, na przykład wahadełko Isis. Wahadełko. Ja nie zajmuję się tym, powiedzmy, czasami ktoś ze znajomych prosi, Janusz, jak może coś tam sprawdzić. Ja mówię, ale się też nie sugeruj tym, bo ja jestem też tylko człowiekiem, to jest tylko narzędzie, pewien wskaźnik, ale słuchajcie, jest tak, że czasami sam sobie szukam dla siebie odpowiedzi i to jest coś takiego, że najpierw zadaję pytanie, ale to pytanie pojawia się, ja nawet nie zdążę jego wyartykułować tak do końca, a ja już czuję, jakie to ma być pytanie i natychmiast znam odpowiedź. I dopiero ewentualnie później są wskazania w jedną stronę na nie lub na tak, ewentualnie to wahadło kręci. I to jest ten ruch tego wahadła, czyli jako narzędzia, bo to z pola odbiera wszelkie jakieś sygnały. A to pan sam to ruszasz pewnie. No teraz to na pewno ruszam sam, tak? Ale są, to po prostu wahadło jest nieruchome. Nie mogę sam siebie oszukać. I ono samo zaczyna wirować, tak? Albo na tak, albo na nie ewentualnie, albo ewentualnie tego typu ruch neutralny nie ma teraz odpowiedzi. Może źle zadałem pytanie, jeżeli za bardzo rozumowo poszedłem. A więc to są takie, o czym ty, Aniu, mówisz, takie przebłyski. Już wiem, ale chcę tak do końca to podrążyć, więc kochane wahadełko, powiedz mi, czy to na 100% ewentualnie. To nie wahadło nam pokazuje, to jest tylko narzędzie zwyczajne, gadżet. A my jesteśmy tym potężnym nadajnikiem i odbornikiem wszelkiej informacji, która jest we wszechświecie. To co, Aniu, będziemy dzisiaj chyba kończyć? Będziemy kończyć. No, godzina to chyba 20 minut, tak pi razy oko. Znów bardzo ci dziękuję za to podzielenie się tymi informacjami. Ja również Zobaczcie, dziękuję za że, zaproszenie. zobaczcie, że rodzą się ludzie, którzy otrzymują ogromne dary i żebyście, kochani, żebyście czuli jedną rzecz, żebyście w to uwierzyli w końcu. Może inaczej. Pal licho wiarę, wiedza. Ja nieraz mówię, ja nie wierzę w to. Ja to wiem. Ja to wiem po prostu. A więc żebyście wiedzieli, że umiesz, potrafisz, jesteś zdolny. Taka triada. Umiesz, potrafisz, czyli mówcie sobie, umiem, potrafię, jestem zdolny. Mogę. Wszystko możesz. Tak, potwierdzam. Byle nie krzywdzić innych, bo jest zasada Huny, zasada Chrystusowa. Zawsze pomagać, nigdy nie krzywdzić. Chociaż wolno wam. Wolno krzywdzić. Dlaczego by nie? Tylko ponosi się konsekwencje później. I tyle. Także jeszcze raz, Anka, bardzo ci dziękuję Dziękuję. za tą rozmowę, bo to trudno nazywać wywiadem, za to, że się dzielisz bardzo tak szczerze, bardzo ufnie, bo trzeba mieć naprawdę dużą dozę tego zaufania, bo znowu wiemy, tu akurat na moim kanale, no to są ludzie nieprzeciętni w ogromnej swojej masie, którzy czują, wiedzą, ale czasami się trafia
No ostatnio, jak zrobiłem audycję na temat diety karniwora, czyli mięsożernej, co za idiotyzmy, ktoś tam napisał. No więc jestem wdzięczny za ten wpis. Dobrze. Więc napisałem, bardzo mi się przyda, jeżeli się pan czy pani, bo nie wiadomo było, rozwinie sobie ten temat rzeczowo, merytorycznie, to mi pomoże zwiększyć atrakcyjność moich audycji, ale proszę mi wskazać, gdzie idiotyzmy, w którym miejscu, kto te idiotyzmy popełnił, czy autor artykułu naukowego na ten temat, czy ja, Janusz Dąbrowski. Proszę rozszerzyć. Nie doczekałem się jeszcze odpowiedzi. A więc ktoś To może są też powiedzieć. takie, wiesz, testy od wszechświata na twoją reakcję, tak? Czy ty Mhm. jesteś przy sobie, czy zareagujesz po prostu jak maszyna, jak Pania wcześniej. i tyle. No, taka wirtualna, że tak powiem. O, pojawił się Mondrala, to jest mu teraz dokopię. Po co? Nie ma sensu. Jak się wie, to nie ma sensu. Kochani, kończymy, bo tak widzicie, przedłużamy. Jeszcze raz, Aniu, serdeczne podziękowanie za całą tą wiedzę. Jeżeli trzeba, to zgłaszajcie się do Ani, bo wielu z nas naprawdę ma problemy i potrzebuje pomocy. Czasami nie wiemy nawet o tym, że potrzebujemy. Miotamy się. Nie wiemy, dlaczego jest tak ciężko. Co do jej ciężkiej, a niespodziewanej, wiecie, co tam dalej. Dlaczego mam taki los? Dlaczego mi idzie jak z kamienia? Dlaczego to, dlaczego tamto? Może trzeba coś wyczyścić. Zgłaszajcie się do Ani. Wszystkiego najlepszego. Zapraszam. Oczywiście na koniec proszę Was o lajki, o subskrypcje, o komentarze rozbudowane, o to, że podzielicie się tą wiedzą z innymi, czyli link na swoich social media znajomym. Polecajcie, bo być może ktoś z Waszych też znajomych będzie potrzebował pomocy, właśnie chociażby od Ani. To cóż, wszystkiego Tak. najlepszego Wam życzymy. Do widzenia. Pa, Do patki. widzenia.